Dzień dobry Państwu. Spotykamy się na kolejnym naszym spotkaniu poświęconym polskiej sztuce wojennej i dzisiaj chciałbym dokonać przez jej pryzmat zasad i wymogów oceny 1000 dni wojny o Ukrainę czy w Ukrainie. Więc rozpatrując 1000 dni trwającej wojny w Ukrainie bez tego kontekstu, nie można właściwie zdefiniować, bez kontekstu oczywiście, zasad sztuki wojennej, nie można właściwie zdefiniować jej przebiegu, skutków i dalszych prognoz trwania tej wojny. W pierwszym rzędzie, żeby właściwie zdefiniować zgodnie ze sztuką wojenną 1000 dni wojny w Ukrainie, trzeba sobie uświadomić, jakie cele polityczne są stawiane w tej wojnie o Ukrainę, nie tylko przez samą Ukrainę, ale także przez strony zaangażowane w tę wojnę. A więc po stronie zachodniej, jakie cele polityczne sobie stawiają Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, a więc ta wielka czwórka, która w dalszym ciągu ma ambicje zarządzać nie tylko zarządzać pomocą udzielaną Ukrainie, ale także zarządzać bezpieczeństwem w europejskim, w naszym środowisku. Więc w pierwszym rzędzie to jest właśnie bardzo ważne. Po drugie, należy zdefiniować cele polityczne, jakie sobie stawia oczywiście Ukraina w tej wojnie oraz to jest właśnie ta strona, można powiedzieć, cywilizacji zachodniej, czy też cywilizacji demokratycznej. I z drugiej strony trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, jakie cele sobie stawia Rosja w tej wojnie, jako to państwo, czy ten kraj, które rozpoczęło tą wojnę nie w 2022 roku, a w 2014 roku, bo jest to ta sama wojna i ona trwa już dzisiaj ponad 10 lat. Tak? Także trudno tutaj patrzeć na tą wojnę tylko z tej perspektywy 1000 dni. Bo cele, jakie sobie Rosja postawiła, rozpoczynając tą wojnę w 2014 roku i cele polityczne, które nadal utrzymuje Rosja oraz cele polityczne, jakie sobie postawiła Ukraina w tej wojnie, one nie uległy zmianie, jeżeli chodzi o właśnie zdefiniowanie tej wojny, celów tej wojny, którą prowadzi Rosja z Ukrainą czy o Ukrainę i oczywiście jakie sobie stawia kierownictwo Ukrainy w tej wojnie przeciwko rosyjskiej agresji. I następnie też sobie trzeba uświadomić, jakie cele sobie z tej wojny stawiają Chiny, bo Chiny także są w tej wojnie zaangażowane, nie poprzez zaangażowanie tutaj fizyczne czy też militarne, ale Rosję wspierają w tej wojnie. Chiny zapaliły zielone światło do tej wojny. Chiny, i to jest też ważne, istotne, zabroniły Rosji użycia broni, taktycznej broni jądrowej w tej wojnie i dopóki co ten właśnie, można powiedzieć, hamulec chiński działa i Rosja do tej pory tej taktycznej broni jądrowej nie użyła, choć takie zamiary już tam się rodziły na Kremlu. I też trzeba zauważyć, że po tej stronie państw autorytarnych zaangażowanych w tej wojnie jest Iran, jest Korea Północna, które także poprzez udzielanie pomocy Rosji, a także poprzez trwającą synchronizowaną wojną na Bliskim Wschodzie są zaangażowane w tę wojnę, mając określone cele, też polityczne do uzyskania. Więc każda ze stron zaangażowana w tej wojnie ma wspólne oczywiście cele, ale też każde państwo będące po tej czy po tamtej stronie, po stronie agresora i po stronie obrońcy, także ma określone swoje cele. Także bez zdefiniowania tych celi nie można dalej rozpatrywać strategii tej wojny, która została przyjęta przez strony walczące, a więc przez Rosję jako agresora i przez
Ukrainy jako państwa obrońcy oraz nie można właściwie zdefiniować też tym samym, jeżeli cele, które sobie stawiają Stany Zjednoczone w tej wojnie, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i tak dalej. I właśnie tą miarą należy, przez ten pryzmat celów politycznych należy patrzeć na przebieg tej wojny. Więc zaczynając od tego, jakie cele sobie polityczne postawiły w tej wojnie Stany Zjednoczone, to jasno wynika, że adekwatnie do tych celi, jakie sobie postawiły Stany Zjednoczone i w ślad za tym Francja i Niemcy i Wielka Brytania, i te cele w mojej ocenie są w stosunku do Rosji zbieżne, bowiem ta pomoc jest tak udzielana, aby, mówię o Ukrainie, aby Ukraina tej wojny nie przegrała, a z drugiej strony, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. A więc strony, tutaj mówię państwa zachodnie, na czele z Stanami Zjednoczonymi, nie są zainteresowane przegraną Rosji, nie są zainteresowane przegraną Rosji, bowiem dzisiaj patrząc na układ geopolityczny, bo taką miarą, od tej miary trzeba zawsze zaczynać, mamy układ 2+2. Co to znaczy? To znaczy, że mamy dwa supermocarstwa, Chiny i Stany Zjednoczone, gdzie Chiny podejmują wysiłki, żeby objąć tą pozycję hegemona w przestrzeni globalnej, i Stany Zjednoczone podejmują wysiłki, żeby tą pozycję, którą utraciły hegemona, ponownie na tą pozycję powrócić. Albo też zrobić wszystko, żeby tej pozycji Chiny nie zajęły. W związku z tym tej rywalizacji, właśnie tej w wymiarze geopolitycznym między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, która trwa w różnych przestrzeniach gospodarczych, ekonomicznych i także poprzez działania w określonych przestrzeniach w wymiarze globalnym, jeżeli chodzi o zachodni Pacyfik, ale też inne obszary, gdzie Chiny mają zdolność budowania sojuszy gospodarczych, ta aktywność, ta, można powiedzieć, agresja chińska, determinacja jest tam widoczna i są odnotowane daleko idący postęp, jeżeli chodzi o właśnie budowanie tej pozycji Chin w różnych przestrzeniach, jak na przykład w obszarach globalnego południa, w tym na przykład Chiny dokonały tu swojego z tego podziału strefy wpływów jeżeli chodzi o globalne południe, między Rosję między sobą a Rosją, tak? Dokonały podziału. Dotyczy to między innymi także Afryki, gdzie Chiny mocno tutaj ten obszar penetrują, a nie tylko tworząc tam określone tutaj przedsięwzięcia czy działania zmierzające do tego, żeby ten obszar poprzez i technologię, jakim dysponują, ale także gospodarczo, sięgając po zasoby, które w poszczególnych obszarach tego kontynentu się znajdują, tam się umacniać i tam budować swoją silną pozycję. To samo czyni Rosja, nie możemy tego nie zauważać. I tak dalej. I tutaj w tych przestrzeniach istnieje ścisłe współdziałanie między Rosją a Chinami, które to współdziałanie sobie za cel stawia osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, i świata zachodniego. Chiny też podjęły wysiłki, żeby osłabić pozycję Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, na przykład w Arabii Saudyjskiej i tak dalej. To po części się Chinom udało i tak dalej. Także patrząc na właśnie tą wojnę w Ukrainie, trzeba patrzeć przez pryzmat właśnie tych wszystkich działań, które są podejmowane w przestrzeni geopolitycznej i celów politycznych, jakie sobie stawiają właśnie dwa supermocarstwa, Stany Zjednoczone, które główną uwagę koncentrują na tym, żeby utrzymać swoją pozycję i główny wysiłek, jeżeli chodzi o strategiczne interesy tego kraju na zachodnim Pacyfiku. Tam skupia się główny wysiłek, koncentracja polityczna w każdym wymiarze i militarna Stanów Zjednoczonych, a także Bliski Wschód. A Bliski Wschód, trwająca wojna właśnie
Izraela z Hamasem, która się rozlewa i która trwa, która się nie skończyła i jeszcze długo się nie skończy, tak jak inne wojny, które w tej przestrzeni geopolitycznej rozpoczęły się w XXI wieku, one na dobrą sprawę też się nie zakończyły, one trwają. A dlaczego? To pytanie też trzeba sobie stawiać. Dlaczego one jeszcze trwają? Dlaczego długo będą trwać? A więc trwają dlatego, że żadna ze stron, która jest zaangażowana w tych wojnach, jak w Iraku, czy Afganistanie, czy też w Libii, w Syrii, nie jest zainteresowana, żeby te wojny zakończyć. Mówię o tych wiodących państwach, żeby szybko zakończyć, żeby właśnie jak najdłużej one trwały i one będą tak długo trwać, aż ostatecznie w tych obszarach nie następuje zresetowanie określonego układu sił, czy też podziału strefy wpływów. Póki co to zresetowanie nie nastąpiło i nie nastąpiło podział tej strefy wpływu według z jednej strony utrzymania tej strefy wpływu przez jednych, a z drugiej strony przez drugich, którzy dążą do tego, że maksymalnie te strefy osłabić, na przykład Stanów Zjednoczonych, a umocnić swoją pozycję, która kiedyś była przecież jak Rosji silniejsza niż dotychczas, bo trzeba patrzeć na odbudowę wpływów w granicach dawnego Związku Sowieckiego, to dotyczy nie tylko, którą zresztą wytyczył Putin, nie dotyczy to tylko Europy, nie dotyczy tylko bezpośredniego sąsiedztwa Rosji, tak, krajów, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, czy też były w składzie byłego Związku Sowieckiego. Dotyczy to także odbudowy strefy wpływów tam, gdzie Związek Sowiecki miał bardzo silną pozycję w Afryce, na Bliskim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Więc w takim wymiarze należy rozpatrywać trwającą wojnę w Ukrainie. W związku z tym, że Chinom bardzo potrzeba Rosji w tej rywalizacji z Stanami Zjednoczonymi, bo Chiny nie mają tego, co ma Rosja, a więc Rosja mają ogromne zasoby naturalne, które Chin nie mają i zresztą Rosja dzisiaj, jako że została pozbawiona sprzedaży tych gazu, ropy do Europy Zachodniej i nie tylko, tak, to w związku z tym dzisiaj tą sprzedaż realizuje właśnie w oparciu o zamówienia chińskie i indyjskie, bowiem poniżej tego pułapu czy poziomu, jaką są supermocarstwa, są dwa mocarstwa, bo w tym układzie 2+2 to jest Rosja i są Indie. I dzisiaj Stanami Zjednoczonymi i Chinami idzie także rywalizacja o względy tych także. Taka jest prawda. Tych dwóch mocarstw, jakim jest Rosja i Chiny. Względy w sensie jakim? Żeby Chiny Stany Zjednoczone nie są zainteresowane, że w wyniku tej wojny w Ukrainie Rosja na tyle osłabła, że została ostatecznie zwasalizowana przez Chiny i podporządkowana realizacji ich celów politycznych, rywalizacji z Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym Chiny są zainteresowane, że ta wojna trwała, żeby potencjał Stanów Zjednoczonych był maksymalnie osłabiany i nie tylko Europy Zachodniej, bo tak się to dzieje, i tym samym, żeby osłabiać tym potencjał Stanów Zjednoczonych, wyczerpywać zasoby tego państwa, które zaangażowane się jest poprzez udzielania pomocy i na Stanach Zjednoczonych spoczywa główny wysiłek w zakresie udzielania pomocy Ukrainie. I Chiny to monitorują doskonale są w tej sprawie zorientowane i w związku z tym są zainteresowane, że ta wojna trwała, żeby właśnie te zasoby nie tylko Stanów Zjednoczonych, ich potencjału militarnego i tak dalej, maksymalnie wyczerpywać i osłabiać tym Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone po 20 latach tych wojen w Afryce Północnych czy w Afganistanie wyszły mocno osłabione, wyczerpały w dużym stopniu swoje zasoby. Te wojny kosztowały ogromne pieniądze Stanów Zjednoczonych, ale także ich zasoby
tutaj, jeżeli chodzi o zaplecze Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, zostały mocno osłabione. I dzisiaj Amerykanie są jakby w trakcie odbudowywania, jednocześnie muszą poprzez udzielanie pomocy Ukrainie wyczerpywać swoje zasoby także, bo zdejmują ze składu, ze magazynu i stanu swojej armii ten sprzęt, który trafia do Ukrainy. Póki co to nie jest sprzęt wyprodukowany, mówimy o tej ciężkiej, dużej technice czy sprzęcie bojowym do armii ukraińskiej ze stanu amerykańskiej armii. Oczywiście to są najstarsze, czy te wzorce, czy też najstarszy, najbardziej leciwy sprzęt, który jest przekazywany Ukrainie w pierwszym rzędzie. I w to miejsce Stany Zjednoczone muszą uzupełnić z produkcji, uzupełnić magazyny, ale także te jednostki wojskowe, których ten sprzęt został zdjęty i przekazany Ukrainie. Z drugiej strony Stany Zjednoczone mają zobowiązania wobec krajów Europy znajdujących się na wschodniej flance NATO, który także, jako że ta wojna stwarza potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, sięgają po sprzęt wojskowy i technologie amerykańskie. Tak Polska zużyła wiele tutaj zamówień, tak sprzętu amerykańskiego na wyposażenie Wojska Polskiego. Dotyczy to chociażby systemów HIMARS, samolotów F-35, tak, systemów obrony przeciwrakietowej Patriot i tak dalej, i tak dalej. Więc te zamówienia są niemałe. Przemysł amerykański musi to wyprodukować zgodnie z harmonogramem, który jest zdefiniowany w umowach zawartych między poszczególnymi państwami a Stanami Zjednoczonymi czy przemysłem amerykańskim, który to musi to wyprodukować i dostarczy. Dotyczy chociażby też i śmigłowców, które zamówiliśmy ogromną ilość, tak przecież w przemyśle amerykańskim. To wszystko trzeba mieć na uwadze. W związku z tym Stany Zjednoczone, definiując właśnie taki cel, że Rosja tej wojny nie może wygrać, ale nie powiedziały, że nie robią nic, żeby Rosja przegrała tą wojnę, bo na dobrą sprawę Rosja tej wojny nie może, Rosji nie można pokonać bez zajęcia jej terytorium, bez przeniesienia obrony zaatakowanego państwa czy państw na terytorium Rosji. Pokonanie Rosji jest niemożliwe. Rosja ma właśnie tą ogromną jeszcze siłę, którą Chinom bardzo potrzeba. Ogromną przestrzeń. Przestrzeń Rosji to jest 17 100 000 kilometrów kwadratowych. W związku z tym to jest na tym obszarze, że Rosja może dokonywać daleko idących przegrupowań, przedyslokowania, swoistych działań, prowadzić działania manewrowe, uciekając spod uderzeń i zresztą, żeby obezwładnić te cele, które świadczą o potencjale militarnym i o zapleczu dla rosyjskiej armii, to jest ich ogromna ilość. Takiej części europejskiej do Uralu, tej przestrzeni znajduje się około ponad 4000 obiektów, które należałoby obezwładnić. Czyli tylko wykorzystując systemy rakietowe czy systemy sił powietrznych, wyposażone chociażby samoloty F-16 w rakiety JASM średniego czy dalekiego zasięgu, żeby uzgadnić. Ale ukraińska armia musiałaby posiąść takiej ilości tych rakiet i takiej ilości wyrzutni i samolotów, żeby zrównoważyć swój potencjał tej przestrzeni z potencjałem rosyjskim, żeby on był symetryczny i w ślad za tym wykonywać symetryczne uderzenia na terytorium Rosji, chociażby tej europejskiej części. Ale Rosja posiada systemy. Chociażby ostatnie uderzenie, to, które było wykonane w Zaporożu przez rakietę, niektórzy mówią, że to jest międzykontynentalna, a z tego co Rosja tutaj zakomunikowała, jest to rakieta średniego zasięgu. Oresznik, a więc nowe rozwiązanie, które zostało w ten sposób przetestowane, rakieta balistyczna o dużej szybkości, o dużej sile rażenia, która jest w stanie pokonać dotychczasowe, będące systemy obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu, chociażby Patriot, które jest w stanie tutaj pokonać ten system i efektywnie uderzać z przestrzeni powietrznej tak na wytypowane obiekty
militarne, czy też potencjału gospodarczego, infrastruktury krytycznej, przemysłu zbrojeniowy Ukrainy. I nie tylko. Rosja zademonstrowała w ten sposób, że jest w stanie wykonywać takie uderzenia spoza zasięgu tych rakiet HIMARS, które sięgają głębokości 300 kilometrów na terytorium Rosji. A więc to nie jest takie proste. Także siły powietrzne rosyjskie, bombowce strategiczne, tak dalej, które dysponują systemami tak, rakietowymi, jak chociażby Kinżał, to są rakiety innego typu i tak dalej, które Rosja może wystrzeliwać ze swojego terytorium z dala od tego zasięgu, rubieży zasięgu rakiet ATACMS, które są wystrzeliwane z terytorium Ukrainy na terytorium Rosji. A poza tym tych rakiet, powtarzam, ukraińską armię trzeba wyposażyć co najmniej w granicach 2000, co najmniej 2000, a pozostałe cele jeszcze 2000, które powinno bezładnie siły powietrzne, chociażby F-16 wykonujące uderzenia rakietami JASM, ale czy one są w dostatecznej ilości? A oczywiście mogą być inne systemy brytyjskie, czy też niemieckie, czy francuskie średniego zasięgu, które mogą też w jakiś sposób uzupełnić te 2000, które Amerykanie by przekazali. Ale z drugiej strony przekazanie przez Stany Zjednoczone 2000 rakiet typu ATACMS, ale za tym setki wyrzutni HIMARS, bo to musi być salwa, tak, przynajmniej 2 takie salwy jednocześnie wykonywane na terytorium Rosji, właśnie taki wykonywany, zmasowany odwet, dopiero można by było złamać potencjał, to zaplecze dla sił zbrojnych Rosji, czy dla armii rosyjskiej walczącej w Ukrainie. Nie pokonania Rosji, tylko złamać tą właśnie zdolność prowadzenia wojny przez armię rosyjską w Ukrainie, na tym terytorium, która ona okupuje, ale które uznała za integralną część Rosji. To też o tym trzeba wiedzieć. No, i tak dalej. Więc tutaj Stany Zjednoczone, jako że mają na swoim zapasie tylko 2000 sztuk ATACMS-ów, to siłą rzeczy musiałyby się rozbroić. No i jednym właśnie z celów, jakie sobie Rosja stawia, ja oczywiście będę jeszcze do tego nawiązywał, jest właśnie maksymalnie też osłabienie, wydrenowanie ze składu armii, bo przemysł zbrojeniowy zachodni pracuje w trybie pokojowym, musiałby zwiększyć produkcję, a z drugiej strony społeczeństwa zachodnie by musiały wyjść ze strefy komfortu, bowiem przeniesiony by został wysiłek z produkcji tej cywilnej na produkcję czysto specjalną czy wojskową na potrzeby Ukrainy, a z drugiej strony realizację tych zamówień, które trzeba spełnić wobec państw wschodniej flanki NATO, w tym także Polski. To tutaj nie ma możliwości. Tutaj też jest to kolejny warunek bardzo istotny, determinujący cele polityczne, że Stany Zjednoczone tak zdefiniowały ten cel polityczny, bowiem wiedząc o tym, że jakie są ich zasoby, jak należy siły i środki do tego wyasygnować w ramach pomocy do Ukrainy, żeby Ukraina była w stanie porazić to właśnie tą ilość obiektów, jeszcze biorąc pod uwagę, że to jest też nie ostateczna sprawa z możliwościami wsparcia czy też zabezpieczenia działań armii rosyjskiej w Ukrainie, bowiem Rosja ma to zaplecze rozmieszczone także za Uralem i te zdolności tego potencjału militarnego tam też także tkwią w postaci właśnie rakiet takich takie, które zostały użyte ostatnio przy tej rakiety, która została przetestowana z powodzeniem w Ukrainie w ramach ostatniego uderzenia. I są tutaj jeszcze też siły powietrzne rosyjskie, bombowce strategiczne i rakiety, którym one dysponują i tak dalej. Są jeszcze okręty wyposażone w rakiety kalibr, które sięgają też blisko 2000 kilometrów i też Rosja jest w stanie produkować. Przemysł rosyjski właśnie został zamieniony w machinę wojenną i pracuje w zmianowym trybie dla potrzeb wojny w Ukrainie. Bez
właśnie odcięcia tego dostawy sprzętu z terytorium Rosji do walczących wojsk armii rosyjskiej w Ukrainie nie wygrywa się wojny. A do tego jest potrzebne ogromne siły, które są ponad możliwości zaplecza europejskiego i ponad możliwości zaplecza amerykańskiego, czyli przemysłu. To, co jest na stanie armii i to, co przemysł w stanie jest wyprodukować. A więc i z tego powodu przyjęto przez Stany Zjednoczone strategię polityczną w tej wsparciu tej Ukrainy w tej wojnie wobec Rosji, to jest gotowanie tak zwanej rosyjskiej żaby, czyli poprzez sankcje, skoro nie ma dostatecznej siły i nie można wyasygnować ostatecznej sprzętu wojskowego i środków walki do Ukrainy w takich ilościach, które by w wyniku porażenia ogniowego można było ten potencjał obezwładnić, żeby nie był w stanie zasilać rosyjską armię w Ukrainie, bo tylko tam można na terenie Ukrainy rosyjską armię pokonać, a nie Rosję. Rosja się w żaden sposób się nie pokona tym, czymś dysponuje Zachód. Jest to niemożliwe. Na terytorium jej potencjał i tak dalej, i zdolności odtwórcze, mobilizacyjne i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tu można pokonać tę armię rosyjską, ale do tego trzeba porazić, obezwładnić lub poprzez sankcje spowodować, że rosyjska gospodarka, w tym całej zaplecze sił zbrojnych, nie będzie w stanie zagwarantować zdolności do rosyjskiej armii do prowadzenia wojny w Ukrainie. Niestety przyjęta strategia polityczna właśnie gotowania rosyjskiej żaby i strategia militarna, jako że Ukraina, nie dysponując siłami, które byłyby zdolne przenieść obronę tego kraju na terytorium Ukrainy, tak, w wymiarze tym właśnie strategicznym, nie tylko, żeby ukraińska armia dysponowała uzbrojeniem, sprzętem wojskowym, który sięga nie tylko z przestrzeń taktyczną i operacyjną, ale także strategiczną, ze względu na to, że armia ukraińska nie dostała na wyposażenie tych systemów, nie dostała w takich ilościach i nie dostanie, który byłby w stanie ten potencjał na terytorium Rosji obezwładnić, to przyjęto tutaj i odciąć tym samym, odciąć te zasoby od rosyjskiej armii, przyjęto strategię militarną poprzez taktykę. No co jest kuriozalną rzeczą i to sztuka wojenna definiuje jako awanturnictwo wojskowe poprzez taktykę, czyli ścieranie rosyjskiej armii działaniami taktycznymi, też asymetrycznymi tej armii, która jest na terytorium Ukrainy, tych wojsk, tak, które jeszcze są na dodatek pauzy strategicznej się okopały. To jest też pauza strategiczna, która trwała od miesiąca listopada 2022 do czerwca 2023 okopała się, zaryła ten obszar, który zajmuje, tak stworząc umocniony rejon strategiczny, tak, od Zaporoża, Bachmutu do Krymu, z Krymem włącznie, to jest blisko 80 000 kilometrów kwadratowych, który stał się orężem, który miał zadanie właśnie osłabić, wykrwawić ukraińską armię ostatecznie, żeby pozbawić ją zdolności, gdyby ona nadal kontynuowała działania właśnie te, które zmierzały do właśnie rozbicia rosyjskiej armii w tym obszarze poprzez działania taktyczne, bo tak też rozpoczęła się ta słynna, która nigdy się nie powinna rozpocząć, kontrofensywa w czerwcu 2023 i zakończyła się porażką. A więc cele polityczne Stanów Zjednoczonych są ukrojone czy skrojone na miarę możliwości z jednej strony Ukrainy, ukraińskiego zaplecza i na miarę także zaplecza europejskiego i zaplecza Stanów Zjednoczonych. To nie tylko dotyczy możliwości w zakresie produkcji rakiet, czy też przekazania Ukrainie rakiet, samolotów, wyrzutni i tak dalej, dotyczy to także amunicji, w tym amunicji 155 mm, która determinuje działania wojsk lądowych, ale nie tylko, to jest amunicji też czołgowej, czy amunicji artyleryjskiej do czołgów i tak dalej, które Stany Zjednoczone nie są w stanie razem z Europą wyprodukować tej ilości, które z Ukrainie są potrzebne, żeby porazić wojska lądowe na terytorium
Ukrainy, żeby ukraińska armia była i dostarczyć tyle systemów artyleryjskich. To jest, trzeba było Ukrainie dostarczyć rocznie gdzieś w granicach 4 milionów sztuk 155 mm. Przemysł amerykański dopiero pod koniec przyszłego roku będzie w stanie wyprodukować około 1 miliona sztuk tej amunicji, a Europa gdzieś w granicach 200-250 tysięcy. To nie zabezpiecza potrzeb ukraińskiej armii, gdzie dziennie w działaniach ofensywnych należy zużywać od 30 do 50 tysięcy sztuk 155 mm. Ogromnej ilości. W związku z tym, biorąc to wszystko pod uwagę i fakt, że poprzez dostarczanie ukraińskiej armii sprzętu ze stanu armii, także armii zachodnich i także głównie państw Europy Środkowo-Wschodniej czy wschodniej flanki NATO, tym Polski, tak, ten sprzęt był przekazywany w pierwszej kolejności i myśmy przekazali to bez żadnych komend, tak, i dużej ilości czołgów, PT-91, T-72, amunicji, krabów, rosomaków i tak dalej i innych systemów spowodowało, i co Rosji na tym bardzo też zależało, żeby to się działo. Tego Rosja tam nie przeszkadzała, mówiąc kolokwialnie, żeby to się działo, więc nie atakowała te szlaki komunikacyjne dostaw sprzętu z Polski, bo Polska jest hubem, poprzez Polskę do Ukrainy i z Polski i poprzez Polskę do Ukrainy, tak, nie atakowała szlaki komunikacyjne, tu linie kolejowe, węzły komunikacyjne, poprzez które był dostarczany sprzęt wojskowy i dostarczany jest do armii ukraińskiej, wiedząc o tym, że to jest zdejmowane ze składu armii. Dlaczego? Dlatego Rosja sobie stawia cel taki, też polityczny, ważny, żeby rozbrajać, żeby osłabiać potencjał państw, szczególnie wschodniej flanki NATO, żeby te państwa też nie były w stanie w odpowiednim czasie otworzyć swoje zdolności, bowiem wyprodukować nowy sprzęt, bowiem Polskę, na przykładzie polskiej, Wojska Polskiego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, tu można zobaczyć, że my przechodzimy jednocześnie, przekazując ten sprzęt prawie całkowicie postradzieckiej czy sowieckiej produkcji i także naszej produkcji na licencji tamtego czasu, tak, to myśmy się rozbroili, a w to miejsce musimy przezbroić Wojsko Polskie, sprzęt, który ma trafić z przemysłu amerykańskiego czy koreańskiego i z innych przemysłów zachodnich i także z produkcji naszej. I to jest ogromny wysiłek i to potrwa wiele lat. To nie jest takie proste. I nie od razu, kiedy ten sprzęt trafi na uzbrojenie, to jednostki uzyskają zdolność bojową czy gotowość bojową do wykonania zadań. Bo gdzie się wykuwa tą zdolność? W jednostkach wojskowych, tam gdzie trafia sprzęt, a do tego jest potrzebna jeszcze amunicja. A jak wygląda zaplecze i właśnie zdolności produkcji amunicji 155 i innych asortymentów przez przemysł zachodni nasz? No to możemy sobie odpowiedzieć. Mając to na uwadze wszystko, tak Stany Zjednoczone zarządzają tą całą pomocą, która w dużej mierze jest niesynchronizowana, mówimy o sztuce wojennej, i nieskoordynowana z planem prowadzenia wojny Ukrainy, armii ukraińskiej. Nieskoordynowana, bowiem ta pomoc jest niewystarczająca, przebiega ona w sposób kropelkowy, w głównej mierze ona pozwala ukraińskiej armii nie odbijać terytoria, ale utrzymywać tąże rubież, którą zajmuje, utrzymywać i którą z trudem utrzymuje. A dlaczego? A dlatego, że choć sprzęt jest nie brakuje tego, co powinna armia ukraińska dostać, jeszcze zaczyna brakować żołnierza, bowiem tak, armia ukraińska się wykrwawia. Armia się wykrwawia, w związku z tym może być wszystko na czas, ale dojdzie do takiej sytuacji, gdzie nie będzie dostatecznej ilości żołnierza, żeby ukraińska armia była w stanie prowadzić wojnę. Utraci w ten sposób zdolność do prowadzenia nie tylko działań zaczepnych, ale także ofensywnych. I to wszystko trzeba mieć na uwadze, definiując cele polityczne, bowiem musi nastąpić zawsze
wyznaczaniu celów politycznych spójność z możliwościami, zdolnościami armii, która realizuje te cele polityczne. A armia ukraińska realizuje cele polityczne nie tylko kierownictwa politycznego Ukrainy, które stawia sobie, i tutaj jasno należy powiedzieć, że te cele ukraińskie kierownictwa politycznego się nie zmieniły, to jest wyzwolenie okupowanych terytorium przez armię rosyjską i otworzenie swojego terytorium w granicach przez 2014 roku. I taki sobie stawia sobie kierownictwo polityczne i ten cel nie zmieniło i nie zmienia. W mojej ocenie będzie ciężko, żeby w tej narracji, która dotychczas była, żeby kierownictwo ten cel zmieniło, chociaż takie są zamiary, jak wiadomo, że ta wojna wkrótce się zakończyła, żeby siąść do stołu i podpisać porozumienie, czy też wynegocjować pokój dla Ukrainy, ale niesprawiedliwy niestety. Niestety ten pokój będzie niesprawiedliwy. I tego pokoju ukraińska armia, sprawiedliwego w mojej ocenie, nie uzyska. Będzie główny problem jeszcze jaki, jak zagwarantować dla Ukrainy bezpieczeństwo. To generalnie, jeżeli chodzi o cele polityczne Stanów Zjednoczonych, żeby podsumować, Stany Zjednoczone w tej wojnie jeszcze raz zarządzają tak eskalacją, żeby z jednej strony tą prowadzenie tej wojny nie wziąć na siebie ryzyka strategicznego, jeżeli by Rosja użyła broni jądrowej, choć Chiny nie zabraniają, a z drugiej strony, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. Nie wygrała, tak? W sensie jakim? Takim, żeby nie opanowała całej Ukrainy, żeby nie pozbawiła Ukrainy z jej jakimś całkowicie suwerenności, niepodległości i tak dalej. Stworzyła nadzieję poprzez długotrwałą, wyczerpującą wojnę, tak, i wyniszczającą poprzez dostarczanie techniki i sprzętu wojskowego do armii ukraińskiej, żeby ją cały czas kontynuować i tak dalej. Takie cele polityczne postawił sobie tutaj kierownictwo, mówię, obecne Stanów Zjednoczonych z prezydentem Bidenem. A z drugiej strony, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała, czyli ostatecznie, żeby nie utraciła te terytoria, które Rosja swojego terytorium i nie znalazła się w rosyjskiej strefie wpływów, bez szans kiedykolwiek wejścia do NATO i Unii Europejskiej. W związku z tym takie cele polityczne i spójna z tymi celami politycznymi strategia i polityczna i militarna poprzez działania taktyczne, asymetryczne, bez zdolności oddziaływania na terytorium Rosji, przeniesienia tej obrony w tym wymiarze powietrznym poprzez uderzenia równoważne, symetryczne z rosyjskimi, te cele także polityczne nie są do osiągnięcia i nie gwarantują właśnie te możliwości ukraińskiej armii, że te cele zostaną osiągnięte. Bo wszystko wskazuje, że niestety Ukraina nie zrealizuje pierwsze swojego celu politycznego, czy jednego zasadniczego, jakim jest wyzwolenie spod okupacji rosyjskiej okupowanych terytorium przez armię rosyjską, a z drugiej strony nie wejdzie do NATO i Unii Europejskiej, bo to jest kolejny jaki cel sobie kierownictwo Ukrainy stawiało. Jakie cele sobie w związku z tym w kontekście tym stawiają Niemcy, Francja, Wielka Brytania? Podobne, bo oczywiście Niemcy, Francja działają, podobnie udzielają pomocy, chociaż z większymi oporami jak Stany Zjednoczone, czekając właśnie na decyzję Stanów Zjednoczonych w zakresie przekazywania sprzętu wojskowego i tak dalej i środków walki do Ukrainy. Jak wiadomo, Niemcy nie podjęły jakiejkolwiek decyzji wcześniej i nie przekazały wcześniej sprzętu wojskowego, zanim to nie uczyniły Stany Zjednoczone. Dotyczyło to sprzętu wojskowego, chociażby czołgów, samolotów i tak dalej, i tak dalej. Niedawno zapadła decyzja o udzieleniu pomocy, jeżeli chodzi o system ATACMS, tak? Ale one także nie zmienią losów tej wojny i nie zmienią tutaj, jeżeli chodzi o to, że się jakiekolwiek zrodzą szanse na realizację celów politycznych przez
Ukrainę, ale też i przez Stany Zjednoczone i tą koalicję państw demokratycznych, które zaangażowane jest w tę wojnę. Czyli tutaj praktycznie rzecz biorąc nic nie zmieni. Tu nic się nie zmieni. Tak, to jest w tej sprawie. Jeżeli chodzi o Ukrainę, Ukraina nie mając tych zdolności, stawiając kierownictwo polityczne ukraińskiej armii, takie zadania, kierownictwo polityczne Ukrainy stawiając takie zadania do wykonania militarne, żeby opanować czy też wyzwolić okupowane terytorium, jest niespójne ze sobą, jest niemożliwe i często też pojawiają się tutaj w tej przestrzeni niespójności właśnie, czy występuje daleko idąca niespójność między celami politycznymi, jakie stawia Ukraina, celami politycznymi, które stawiają Stany Zjednoczone i państwa zachodnie i z drugiej strony możliwościami ukraińskiej armii, które nie są w stanie udźwignąć tego wysiłku w wymiarze militarnym, żeby właśnie z jednej strony zetrzeć potencjał poprzez działania taktyczne rosyjskiej armii, bo staje się to odwrotnie, to sprzyja Rosji, a Rosja przyjęła te działania, ale one przynoszą pozytywny rezultat tak na rzecz rosyjskiej armii, bo poprzez te działania wykrwawia się ukraiński żołnierz i wyczerpywane są zasoby sprzętu wojskowego, środki walki dostarczone w sposób kropelkowy, niedostateczny do ukraińskiej armii. A Rosja kawałek po kawałku poprzez te działania właśnie taktyczne, poparte silnymi uderzeniami, wsparciem ogniowym artylerii, gdzie ma przewagę, gdzie rosyjska armia ma w pełni zabezpieczone potrzeby, w tym wykorzystując do tego zmasowane uderzenie dronów i co jest ważne, przenoszenie tego wysiłku w zakresie atakowania przestrzeni Ukrainy, przestrzeni powietrznej, realizację w ten sposób celów politycznych Rosji. Tak. Przenoszenie powietrznej, tu się skupiać główny wysiłek. Działania tym samym armii rosyjskiej w wymiarze lądowym mają charakter podwykonawczy w realizacji celów politycznych i w celów militarnych i strategii rosyjskiej, a z drugiej strony właśnie główny wysiłek skupia się w przestrzeni powietrznej. Z tej przestrzeni Rosja wykonuje systematycznie, permanentnie, co jakiś czas zmasowane uderzenia wyniszczające infrastrukturę krytyczną, energetyczną, potencjał państwa gospodarczy i osłabiający, bo takie sobie cel te ustawiają uderzenie, osłabiający społeczeństwo ukraińskie. W ten sposób zmuszając, czy też wymuszając, czy też doprowadzając do tego, że w tym społeczeństwie mogą powstać niepokoje, już w tej chwili występuje rozdrażnienie, podziały i żeby doprowadzić do zmiany politycznej, kierownictwa politycznego, które na kierownictwo, które będzie sprzyjać Rosji, nawet wywołanie wojny domowej. To jest Rosja, obliczone te działania rosyjskie są na dłuższą perspektywę czasu. Rosja się tu nie spieszy wcale, dlatego że właściwie zdefiniowała w mojej ocenie słabości Zachodu, jeżeli chodzi o zaplecze, przemysł, dostawia sprzętu wojskowego i w konfrontacji z swoimi możliwościami i swoich sojuszników, jakim jest Korea, Chiny, Iran, które wspierają i które nie mają tu żadnych ograniczeń i nie boją się, mówiąc kolokwialnie, utraty swoich zasobów, które przekazują, mówię, sprzęcie wojskowym Rosji na rzecz prowadzonej wojny w Ukrainie. I tu występuje daleko idąca asymetria. I Rosja to wykorzystuje. W związku z tym, jakie sobie Rosja właśnie cele polityczne stawia w tej wojnie? Rosja sobie stawia za cel przede wszystkim realizowanie tych, można powiedzieć, celi politycznych, która wytyczyła przed rozpoczęciem tej wojny. W tych słynnych listach, które zostały skierowane do Bidena i do sekretarza generalnego, że Ukraina ma być państwem zdemilitaryzowanym, zdenazyfikowanym w rosyjskiej strefie wpływów, czyta i tak dalej. Sprzęt, całe instalacje wszystkie mają być opuścić zachodnie Ukrainę,
i Ukraina nie może być w NATO i Unii Europejskiej. Taki sobie cel generalnie Rosja postawiła i tych celów nie zrezygnowała. I stosownie teraz do tych celi Rosja wytyczyła strategię zweryfikowaną po nieudanej operacji, można tu powiedzieć specjalnej, pierwszej fazie, to jest od lutego 2022 do grudnia 2022 roku, kiedy te działania rosyjskie załamały się, Rosja nie miała dostatecznej siły, żeby pokonać ukraińską armię, która stanęła tutaj do obrony i rosyjskie i ukraińskie społeczeństwo, które także się zmobilizowało i wspólnie z armią stworzyło potencjał w tym systemie obrony Ukrainy siłę zbrojną, którą rosyjska armia nie była w stanie pokonać poprzez te działania, jakie podjęła właśnie na tym etapie tej wojny na dużą skalę, tej kinetycznej, rozpoczętej w lutym 2022 roku. W związku z tym w grudniu te cele zostały niezmienione, polityczne, ale uległa zmianie strategia militarna Rosji w prowadzeniu wojny z Ukrainie. Po pierwsze, cele polityczne, to jak powiedzieliśmy sobie, nie uległy zmianie, ale po pierwsze, strategia polega na tym, że poprzez uznanie przez Rosję oczywiście, to jest niezaakceptowane w wymiarze międzynarodowym i tak dalej, że obwód ługański, doniecki, zaporowski i chersoński jest integralną częścią Rosji i rosyjska armia ma wyzwolić te terytoria, które okupuje, tych obwodów, armia ukraińska. Proszę zauważyć, jaka nastąpiła tu przewrotność i otworzyć właśnie te granice wzdłuż tych obwodów, tak, z Ukrainą, pozbawiając tym samym ostatecznie Ukrainę Donbasu, Krymu i tak dalej, Zaporoża i Cherssońszczyzny, ograniczając tym samym dostęp Ukrainy do Morza Czarnego, tak dalej. Czyli to jest ten cel pierwszy w tym wymiarze, celu strategicznego i postawionego rosyjskiej armii. Po drugie, poprzez uderzenia powietrzno-rakietowe wykonywane w sposób zmasowany, cykliczny, tak, masowego użycia dronów kamikaze dalekiego zasięgu, rakiet balistycznych, manewrujących, lotnictwa, bomb szybujących, wystrzeliwanych na terytorium Rosji bez potrzeby wlatywania w przestrzeń Ukrainy, wyniszczać potencjał gospodarczy, militarny Ukrainy, osłabiać ukraińskie społeczeństwo, złamać wolę i gotowość tego narodu do obrony i wykrwawić poprzez działania w wymiarze lądowym, poprzez działania taktyczne, tak, wykrawiać ukraińską armię, pozbawiać ją zasobów i możliwości obrony zajmowanych rubieży, spychając ją na zachód, spychając w kierunku obwodów tych granic, tych obwodów, których powiedziałem wcześniej. I tym samym ostatecznie opanować te granice tych obwodów i nie zaprzestają oddziaływania w przestrzeni powietrznej do czasu, aż nastąpi załamanie ukraińskiego społeczeństwa i dopóki nie zostanie Ukraina pozbawiona zdolności do tego, żeby prowadzić obronę. Ukraińska armia tym samym złamać ukraińskiej armii zdolność do prowadzenia jakiejkolwiek wojny i tak dalej. I po trzecie, osłabiając pomoc Zachodu, tak, przymusić ją tutaj, kiedy ta pomoc będzie zmierzała do wyczerpania zasobów tych państw, które ta pomoc będzie okazywana nadal w większości poprzez zdejmowanie sprzętu wojskowego i środków walki ze stanu, armii i tak dalej, a nie z produkcji, mając na uwadze, że przemysł nie jest zachodni gotowy, nie nastąpiła konwersja na potrzeby wojenne, to Zachód nie będzie w stanie prowadzić długotrwałej wojny na tyle i wspierać, nie wojny, tylko wspierać na tyle Ukrainę w tym zakresie, żeby Ukraina była w stanie ukraińska armia była prowadzić wojnę. I tutaj te działania są właśnie
tutaj w jakiś sposób zdefiniowane w ten sposób, żeby tak kontynuować i tak długo, dopóki Stany Zjednoczone i kraje państw zachodnich staną u progu czy pod ścianą możliwości wspierania ukraińskiej armii. Tym samym pozbawione zostaną swoich zasobów, swoich możliwości zdejmowania ze stanu armii i udzielania ukraińskiej pomocy. Takie cele militarne sobie stawia Rosja w tej wojnie i to konsekwentnie realizuje i jest bliska osiągnięcia tych celów militarnych, bowiem ukraińska obrona załamuje się i traci dosyć, już utraciła sporą część tej części, tych rubieży czy tych obszarów, które dotychczas zajmowała, na rzecz armii ukraińskiej i grozi ukraińskiej armii w wymiarze lądowym załamanie zdolności do obrony i ostatecznej utraty tych obwodów, które Rosja wytyczyła czy wyznaczyła jako integralną część Rosji. Z drugiej strony postępuje osłabienie ukraińskiego społeczeństwa, występują tam już rozdrażnienia, symptomy niepokoju, niezadowolenia i braku jakiejkolwiek nadziei na zwycięstwo, tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych po wyborach Trump zapowiedział, że tą wojnę zakończy i to zakończenie nie będzie pomyśli Ukrainy, nie będzie pomyśli ukraińskiego społeczeństwa, ale będzie w głównej mierze sprzyjać realizacji celów politycznych Rosji, tak? Którym Stany Zjednoczone mają świadomość, że nie będą w stanie, mając na uwadze także to, co się dzieje na zachodnim Pacyfiku i to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i to, co się może stać na Półwyspie Koreańskim, a więc w strategicznych obszarach amerykańskich interesów, gdzie Amerykanie nie mają zdolności, gdy te zdolności zostały jeszcze osłabione, właśnie koncentracji swoich prowadzenia, czyli swoich wysiłków w tych obszarach wszystkich, czyli w Europie, na Bliskim Wschodzie, na Półwyspie Koreańskim i tam w zachodnim Pacyfiku. W związku z tym, w mojej ocenie, wygrana Harris zakończyłaby się tym samym, czym mówię o wojnie w Ukrainie, tym samym, czym zakończy się tutaj ta wojna, kiedy prezydentem, skoro ten urząd obejmie prezydent Trump. Tak samo Amerykanie by postąpili. Tu nie ma. Są dwa dzisiaj wyjścia dla Ukrainy. To jest po pierwsze kontynuowanie tej wojny, oczywiście licząc na coraz większą pomoc Zachodu, która jest niemożliwa w tej sytuacji, tak? Jak jest, uwzględniając zaplecze Stanów Zjednoczonych i zachodnich i także potrzebę odbudowy zdolności państw armii, państw będących na wschodniej flance NATO, w tym także sił zbrojnych, biorąc także to pod uwagę, to nie są w stanie pomagać. A z drugiej strony wiedząc o tym, że jakiekolwiek uderzenia nawet tymi atakamsami w tych ilościach i w taki sposób, uderzenia to o charakterze punktowym, nie osłabi się potencjału zaplecza Rosji, tak, w udzielaniu pomocy czy też partycypacji, wspierania i zaopatrzenia rosyjskiej armii prowadzącej działania bojowe na terenie Ukrainy. Więc tutaj praktycznie rzecz biorąc nie ma wyjścia, albo jeżeli chodzi o kontynuowanie wojny, która się będzie wojną niezakończoną, która zakończy się ostateczną katastrofą dla Ukrainy i coraz większym zagrożeniem dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa, bowiem kontynuacja w taki sposób wojny w pewnym momencie może doprowadzić do wybuchu III wojny światowej. Niektórzy mówią, że poprzez użycie tych środków amerykańskich atakam przy armii ukraińskiego to już nastąpił jakiś przełom i wybuchła trzecia wojna, czy wybucha trzecia wojna światowa. O tym między innymi mówi generał Załużny. Ja się z taką oceną nie zgadzam. Póki co tutaj nie ma takich symptomów, że to jest wojna światowa. Chociaż to wszystko może się zdarzyć. W pewnym momencie może wymknąć pewne rzeczy z kontroli. Ani Chiny, ani Stany Zjednoczone nie są zainteresowane, żeby wybuchła trzecia wojna światowa. To byłoby stratą nie tylko dla Stanów Zjednoczonych i Chin, ale i Rosji i dla całej ludzkości. W związku z tym, mając to na uwadze w sposób odpowiedzialny, patrząc na tą przestrzeń geopolityczną, tak, przywódcy tych państw
nie są zainteresowani, żeby to się wydarzyło. Choć może się wydarzy, wymkną się spod kontroli, jeżeli ta wojna będzie nadal eskalowała. Wracając teraz, zgodnie z sztuką wojenną, żeby Ukraina odniosła w ślad za tym osiągnęła cele polityczne i wyzwoliła spod okupacji swoje terytoria, muszą być spełnione warunki 4 czy 5 fundamentalnych, zgodnie z sztuką wojenną, żeby ukraińska armia zrealizowała swoje cele polityczne poprzez działania militarne, bo w jakiekolwiek negocjacje Rosja nie ustąpi, nie zrezygnuje z swoich celów politycznych, siadając do stołu negocjacyjnego, tym bardziej, że Rosja ma inicjatywę strategiczną i polityczną, i militarną w każdym wymiarze i Rosja jest w ofensywie. Natomiast świat zachodni, na czele z Stanami Zjednoczonymi, jest w defensywie politycznej, w defensywie w udzielaniu pomocy Ukrainie. Ukraina jest w defensywie i te działania, które dzisiaj są podejmowane, mają na celu głównie utrzymania tych pozycji przez armię ukraińską w taki sposób, żeby mieć zagwarantowaną określoną pozycję przy stole negocjacyjnym, włącznie z tym, że też upatruje się, że taką kartą przetargową może być w negocjacjach przy stole negocjacyjnym utrzymanie tego rejonu zajętego przez armię ukraińską w obwodzie kurskim na terenie Rosji. W mojej ocenie Rosja będzie stawiać jeden warunków przystąpienia do negocjacji dopóki ukraińska armia nie opuści te terytoria okupowane na tym obwodzie kurskim. Choć wszystko wskazuje na to, że ten obszar, jako że topnieje, działania Rosja prowadzi tutaj przy udziale armii Korei Północnej i systemów także walki Korei Północnej, tak, to niedługo te jednostki armii ukraińskiej elitarne zostaną wytracone. Bowiem tak jak kontrofensywa, tak te działania niespójne z możliwościami ukraińskiej armii, jako wytyczone jako cele polityczne, tak były niespójne, były swoistym awanturnictwem polityczno-wojskowym, bowiem one nie zagwarantują te działania, ani właśnie tej kontrofensywie słynnej, nie osiągnięcie celów politycznych, ani te działania kursko, a z drugiej strony armia ukraińska wytraci z jednej strony w tej kontrofensywie wytraciła swój znaczący potencjał, najlepiej wyszkolony i gotowy do działania, a z drugiej strony może wytraci też już niedługo ten potencjał elitarny bez osiągnięcia celów politycznych w wodzie kurskim. Tak się to kończy, kiedy cele polityczne są niespójne z zdolnościami armii, która ma te cele zrealizować. I tak to jest. Jeszcze obarczone, te działania są pomocą nieciągłą, niespójną z planem prowadzenia wojny czy działania armii ukraińskiej, a udzielanej przez Zachód. Nieskoordynowane, niesynchronizowane zgodnie z sztuką wojenną. To jest jakby pierwsza rzecz, czyli pierwszy warunek zdolności ukraińskie muszą być zdolności do tego, żeby zwyciężyć, to pierwsze posiąść taki potencjał sił i środków, mówię o środkach walki, sprzęcie wojskowym, który pozwoliłby, pierwsze, zatrzymać działania ofensywne rosyjskiej armii. To jest pierwszy warunek, można zgodnie z sztuką wojenną, zatrzymać działania taktyczne tej rosyjskiej armii na lądzie, tak? W tym obszarze, który dzisiaj prowadzone są działania bojowe. Z drugiej strony odeprzeć, by mieć zdolności do obrony, taką kwestią kopułę, do obrony powietrznej przed środkami napadu armii rosyjskiej, przed rakietami, uderzeniami bomb szybujących, rakiet i tak dalej, tak działania lotnictwa, obronić tą przestrzeń, zachować żywotność państwa i zdolności sił zbrojnych. To jest też ten pierwszy warunek do odparcia mi zdolności zatrzymania i tu odpierania, tak, w przestrzeni powietrznej. To jest pierwszy warunek, czyli systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowe w tych ilościach, które by zagwarantowały, a tego sprzętu potrzeba i tego do obrony powietrznej Ukrainy co najmniej 25 baterii Patriot, to zostało w jakiś sposób zdefiniowane i setki rakiet, 3000 rakiet do tych systemów obrony średniego zasięgu.
Zachód nie jest w stanie dostarczyć tych ilości rakiet, nie dostarczyć tyle wyrzutni, żeby zbudować taki efektywny system, jak posiada Izrael. I zaangażować się tym bardziej w odpieranie po stronie Ukrainy, to groziłoby wciągnięciem NATO do wojny z Rosją i rozpętaniem właśnie III wojny światowej. Tutaj Ukraina nie uzyska. Bez tego w kolejnym kroku trudno mówić o jakimkolwiek powodzeniu. Kolejną rzeczą, która Ukraina powinna posiąść, które jest niezbędne do zwyciężania, zgodnie z sztuką wojenną, to jest odizolować rejon prowadzonych działań przez armię rosyjską na terytorium Ukrainy od dostaw sprzętu wojskowego, wszelkich sił i środków i stanów osobowych z terytorium Rosji do armii rosyjskiej walczącej w Ukrainie. Bez tego także nie wygra się wojny. A dzisiaj takich zdolności armia ukraińska nie ma, nie będzie mieć. Nie będzie, bo Zachód nie jest w stanie dostarczyć ponad 100 samolotów F-16. Do tego trzeba wyszkolić pilotów i tak dalej, którzy posiąść powinni pewne zdolności. Samoloty muszą być wyposażone w rakiety dalekiego i średniego zasięgu i wykonywanie też poprzez systemy naziemne, ziemia, powietrze, rakietowe typu tylko właśnie HIMARS i rakiety dalekiego zasięgu, tak, które by uderzały na terytorium Rosji bez żadnych ograniczeń. Mając na uwadze, że Rosja jednak będzie posiadać pewne zdolności nie tylko tej przestrzeni europejskiej, ale poza Uralem, że stamtąd także może wykonywać określone uderzenia lotnictwem strategicznego przeznaczenia, ale także środkami rakietowymi w takiej postaci, jak to zostało wykonane jedną rakietą póki co w sposób ostrzegawczy wczoraj w Ukrainie. Tutaj trudno złamać jest potencjał rosyjski, który byłby nie w stanie, który dzisiaj jest machiną wojenną, zabezpieczyć potrzeby rosyjskiej armii walczącej w Ukrainie, żeby odizolować od tego tę całą przestrzeń od właśnie zasobów Rosji na jej terytorium. Ogromnej siły potrzeba, ogromnej siły. Tego nie ma i tego ukraińska armia nie posiądzie, czyli drugi warunek nie jest spełniony, kluczowy. I trzeci warunek, bardzo istotny, są zasoby dla wojsk lądowych, amunicja, ciągłość dostaw, potęgowanie tych dostaw, sprzętu wojskowego, czołgi, transportery opancerzone, środki do torowania, bo ta obrona rosyjska dzisiaj jest umocniona, systemy przeciwdronowe, dronowe, a więc to też ogromne ilości, 4 miliony chociażby sztuk amunicji 155 mm. To jest trzeci warunek. Także ukraińska armia nie dostanie tej ilości, która jest niezbędna do pobicia rosyjskiej armii w tej strefie śmierci, która w dalszym ciągu, w tym rejonie umocnionym, która jest w dalszym ciągu umacniana, rozbudowana, z tą obroną jest zgrany system ognia wielopłaszczyznowy, tak dalej. Tu są masowo używane drony i tak dalej. Teren zaminowany. To jest niemożliwe w tej ilości, jaki jest, do tego, żeby tą obronę złamać, bo tą obronę wszędzie łamać i głębiej, jak ukraińska armia by się wbijała w tą obronę, to ta obrona jest coraz silniejsza. I te działania, które by ukraińska armia prowadziła bez zdolności prowadzenia operacji połączonej, bo chcę powiedzieć, że w tej wojnie, to jest jedna z też zasad sztuki wojennej, jeżeli chodzi o zasady prowadzenia wojny, to sztuką zwyciężania jest sztuka operacyjna. Tej sztuki operacyjnej nie ma, bo tej zdolności do prowadzenia operacji połączonej ze względu na słabe siły, niewystarczający potencjał armii rosyjskiej, wojsk lądowych i armii ukraińskiej nie ma. I tej operacji połączonych, o tym można powiedzieć od grudnia 92 roku w Ukrainie nie obserwujemy i sztuka tutaj operacyjnej nie widać, a sztuką zwyciężania jest sztuka operacyjna, a wtedy ona może być, jak jest dostateczna siła, są określone zdolności w tych wszystkich przestrzeniach, że można prowadzić operacje połączone. Ukraińska armia tych zdolności nie posiada, a zdolności rosyjskiej armii są na tyle, mają przewagę nad ukraińską armią, że poprzez te działania na lądzie taktyczne, wykrajające, wyniszczające ukraińską armię i wyczerpujące zasoby są wystarczające, żeby tą ukraińską armię pokonywać i osiągnąć
te cele militarne, a zatem polityczne, polegające na ostatecznym opanowaniu obwodu ługańskiego, donieckiego, zaporskiego i chersońskiego. Tak dalej. Także, a w przestrzeni powietrznej Rosja posiada strategiczną przewagę i korzystając z tej przewagi obezwładnia potencjał Ukrainy. I jako, że nie ma tej obrony właśnie przeciwlotniczej, to też zapewnia jej realizację tych celów politycznych i militarnych i tak dalej, tej długotrwałej, wyczerpującej, wyniszczającej wojnie. I ostatni warunek do zwyciężania, który jest zgodnie z sztuką wojenną potrzebny, to jest kluczowa sprawa. Ludzie, żołnierze, stan osobowy, to są zasoby ludzkie, wyszkolonych żołnierzy, gotowych do uzupełnienia strat i odtworzenia zdolności bojowej jednostek walczących Ukrainy. Także ten warunek nie jest w stanie ukraińska armia spełnić, dlatego że te zasoby się kurczą, zasoby się wyszkolonego żołnierza, coraz większy jest opór chętnych tutaj, nie ma chętnych do tego, żeby wstępować w szeregi armii i tak dalej. Tu musiałaby nastąpić taka sytuacja, w której ukraińska armia w wyniku poboru i mobilizacji byłaby w stanie wyasygnować do armii pół miliona żołnierzy, ale pod warunkiem, że zostaną oni przygotowani, wyszkoleni, wyposażeni i będą zdolni do realizacji zadań z coraz silniejszą obroną rosyjską i coraz bardziej wyszkolonym rosyjskim żołnierzem i coraz bardziej skutecznym działaniem rosyjskiej armii. To jest też niemożliwe do osiągnięcia. Siłą rzeczy, nie spełniając te właśnie warunki, te kluczowe, strategiczne, zgodnie z sztuką wojenną, ukraińska armia nie jest w stanie osiągnąć swojego celu, nawet gdyby ta wojna dalej trwała, bo ona będzie obniżać, ale z drugiej strony te warunki, które powiedziałem, będą jeszcze zabezpieczenie tych warunków będzie nie ulegało wzmocnieniu, a osłabieniu w wyniku działań rosyjskiej armii i tak dalej. W związku z tym jest drugi wariant zakończenia wojny, właśnie nie kontynuowanie jej, a przyjęcie właśnie tego mniejszego zła, jakim jest pokój niesprawiedliwy Ukrainy, ale z zagwarantowaniem jej bezpieczeństwa i utrzymanie tutaj takiej sytuacji, która, żeby się dalej nie rozwijała, z drugiej strony, żeby Rosja, korzystając z tego właśnie, z tej sytuacji i z takich właśnie ostatecznych decyzji, które będą zmierzać do zawarcia pokoju niesprawiedliwego, który najbardziej ucierpi Ukraina i ukraińska armia, ukraińskie społeczeństwo, tak, będzie największym przegranym tej wojny, tak, żeby zagwarantować pokój, choć on będzie niesprawiedliwy, a z drugiej strony bezpieczeństwo dla Ukrainy. Czy Ukraina się pogodzi z tymi warunkami? Czy społeczeństwo się pogodzi z tymi warunkami, które będzie narzucał Zachód w negocjacjach z Rosją i tak dalej? W mojej ocenie bez uzgodnienia z kierownictwem politycznym jest to niemożliwe, a z drugiej strony na pewno kierownictwo polityczne w tej sytuacji nie przyjmie tych warunków i tu będzie problem. Bo Rosja w mojej ocenie nie zrezygnuje, dzisiaj czuje krew, Rosja dzisiaj ma przewagę, Rosja nie zrezygnuje z tych celów politycznych, jakie sobie wytyczył Putin w grudniu 2022 roku. Nie zrezygnuje. W związku z tym to trzeba mieć na uwadze i teraz od siły negocjacyjnej, dyplomacji, od innych tutaj rzeczy zależy wiele i czym się te rozmowy zakończą i czy w ogóle dojdzie do podpisania tego właśnie pokoju, mniejszego zła, niesprawiedliwego pokoju dla Ukrainy. Bowiem to rodziłoby kolejne konsekwencje. Jakie? No takie, że Rosja po zakończeniu tej wojny, podpisania właśnie tego można powiedzieć aktu zakończenia wojny w Ukrainie o Ukrainę na warunkach swoich, tak, czy częściowo utraconych, coś Rosja może tutaj oczywiście z czegoś zrezygnować, ale nie z tych celów głównych politycznych, jakie sobie wytyczyła, mając na uwadze, że także w tej wojnie są Chiny, że Chiny też będą chciały tej wojnie, jeżeli one zostaną zaangażowane do przekonania Rosji, że ten pokój trzeba zawrzeć, tak? Że z czegoś trzeba ustąpić. To jeżeli Chiny się w to będą w mojej ocenie też zaangażowane, to Chiny też będą chciały w tej wojnie coś ugrać, tak? Jakiś cel osiągnąć, konkretny, materialny wymiarze. Tutaj oczywiście w pierwszym rzędzie Chiny będą stawiały problem Tajwanu.
Więc tu się rysuje wiele dylematów, wiele problemów i ta wojna może się, jeżeli będzie nadal trwała, przerodzić się długotrwałą, wyczerpującą, niekończącą się wojnę w europejskim środowisku bezpieczeństwa, tak jak każda wojna, która rozpoczęła się w 2021 roku i trwa w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, bo ta wojna też na Bliskim Wschodzie, która jest synchronizowana, się w tej chwili trwa i dzisiaj nie ma widoku, żeby się zakończyła. I tak dalej, i tak dalej. Także to trzeba mieć na uwadze, że te wojna się nie zakończy, nawet jeżeli przyjmiemy, że Rosja pójdzie na jakieś ustępstwa i będzie zawarty ten mniejsze zło, ten niesprawiedliwy pokój dla Ukrainy, to należy uważać, że ta wojna się nie zakończyła i będzie nadal trwała, bowiem ukraińskie społeczeństwo może się nie pogodzić. Ukraina i podejmie walkę już tutaj w innym wymiarze, tak? Tutaj w wymiarze tym, tak, dojdzie, ale tym samym może dojść do wojny domowej i tak daleko idącej destabilizacji. W związku z tym my mamy też to brać pod uwagę, się do tego przygotować, do tego musimy budować określone zdolności. W pierwszym rzędzie potrzebna jest nam strategia bezpieczeństwa narodowego, której nie ma, nowa doktryna obrony państwa, której nie ma. Jest ona niespójna dzisiaj z tym, co robi Rosja, niespójna z istotą i charakterem rosyjskiej agresji, wynikającą tą sztuką operacyjną i taktyką. Niestety, to, co się w naszej przestrzeni dzieje, to jest niespójne z tym wszystkim. My uważamy, że my tu będziemy mieli inicjatywę, my narzucimy, tylko co my narzucimy, tak? Jak my nie jesteśmy w żadnym segmencie systemu obronnego państwa nie gotowi, tak? Włącznie z obroną cywilną kraju, której na razie nie zdefiniowaliśmy, jak ona ma wyglądać, bo ustawy brakuje. A więc nie jesteśmy gotowi. Nasze siły zbrojne też nie mają zdolności do prowadzenia. Rosja za 5 lat nie zaatakuje póki co Polskę, ale wiedząc o tym, jakim stanie jest Europa Zachodnia, jakim stanie są siły zbrojne, bo dotyczy nie tylko Polski, ale jeszcze bardziej dotyczy armii niemieckiej, francuskiej, także brytyjskiej i nie mówiąc o innych armiach europejskich, z wyjątkiem tureckiej, która jakby stoi z boku, Turcja tego wszystkiego obserwuje bacznie, ale nie włącza się w ten nurt przeciwko Rosji przecież. To też jest symptomatyczne. Ostatni telefon kanclerza Scholza wykonany do Putina też jest symptomatyczny. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko trzeba mieć na uwadze. To Rosja, dążąc do destabilizacji w Ukrainie, do daleko idącej tutaj też wpływania w ramach wojny kognitywnej, informacyjnej na społeczeństwa zachodnie, które w mojej ocenie nie będą gotowe wyjść z strefy komfortu i przystąpić do wojny z Rosją, to kierownictwa polityczne tych państw muszą brać to pod uwagę, łącznie z Stanami Zjednoczonymi. Bowiem Rosja za 5 lat nie zaatakuje, jak powiedziałem, Polski, ale może zaatakować i na pewno zaatakuje, tylko nie może to później, na pewno nie wcześniej, kraje nadbałtyckie. Dlaczego? Dlatego, że Rosja w swojej mentalności, jeszcze raz, to jest rosyjskie myślenie, których nikt nie chce zrozumieć, znaczy nie rozumie i jakby swoją matrycą mierzy tą europejską, rosyjskie myślenie, które się wszystko jest niespójne, nieadekwatne, bo tak rosyjskie społeczeństwo, rosyjscy generałowie, politycy nie myślą, jak myślą na Zachodzie. Zupełnie inaczej. To się wszystko rozchodzi. I brak znajomości rosyjskiego myślenia, w ślad za tym istoty rosyjskiej agresji, rosyjskiej charakteru tej agresji, rosyjskiej sztuki operacyjnej i strategii powoduje, że my praktycznie rzecz biorąc Zachód nadal źle definiuje swoją strategię militarną, doktrynę obronną, tym doktrynę NATO, pozostając przy swojej stałej, skostniałej doktrynie odstraszania poprzez obronę u siebie, tak? Czyli kosztem to państw wschodniej flanki NATO. Tak, my najbardziej będziemy narażeni na uczestnictwo w realizacji tej doktryny, jeżeli ona nie ulegnie, bo ona nie odstrasza, ona zachęca Rosję do agresji. I właśnie zachęci tym samym do uderzenia na kraje nadbałtyckie, bo powinniśmy posiąść w pierwszym rzędzie zdolności do odparcia zmasowanych uderzeń powietrzno-rakietowych Rosji, tak jak to się dzieje w Ukrainie. Rosja tak będzie czynić jeszcze z większą siłą, bo potencjał zwiększy i tak dalej. Oczywiście nie wybombarduje, nie zniszczy, ale osłabi, zniechęci społeczeństwa europejskie do tego, żeby popierać wojnę z Rosją. I z drugiej strony, żeby wchodzi w wojnę z Rosją. Bo pytanie się pojawia, że Rosja zaatakuje kraje nadbałtyckie dlatego, żeby
połączyć ląd Rosji z obwodem królewskim, który jest izolowany, a to jest bólem dla rosyjskiego myślenia i tak dalej, bólem do niezniesienia, to pytanie, czy kraje NATO, włącznie z Stanami Zjednoczonymi, przystąpią wtedy do wojny z Rosją. Zadziała artykuł 5, bo plany są obrony tych państw natowskie, ale potrzebny jest konsensus. Pytanie, czy on będzie uzyskany patrząc na tą postawę Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, tej przestrzeni, co się może jeszcze wydarzyć w przeciągu tych 5 lat. W związku z tym my mamy brać to wszystko pod uwagę, żeby właściwie oceniać zgodnie ze sztuką wojenną wojnę w Ukrainie, płynące wnioski nie tylko w ocenie tej wojny, ale także dla naszego bezpieczeństwa, które jeszcze jest na początku drogi, jeżeli chodzi o budowę systemu obronnego państwa. Na dobrą sprawę nie mamy go zdefiniowanego i nie mamy właściwej, adekwatnej doktryny, która by zabezpieczyła nasze narodowe interesy, a szczególnie to, co jest racją stanu polskiego społeczeństwa, Polski, jakim jest pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu. Dziękuję bardzo za uwagę.